Cześć, witamy Was w drugim odcinku naszego podcastu Poliampapam. Mam na imię Mateusz, na Instagramie jako jest Morowo. A ja nazywam się Krzysiek, na Instagramie jako Arbol. Dzisiejszy odcinek ma nazwę Kocham więcej niż jedną osobę. I co teraz? Jest bardzo prawdopodobne, że w ciągu naszego życia zakochamy się w więcej niż jednej osobie. Przypatrzmy się dzisiaj sytuacji, kiedy takie uczucia do większej ilości osób się pojawiają. I co możemy zrobić, czego lepiej nie robić i jak przejść przez to wszystko w potencjalnej rozmowie z naszym partnerem czy partnerką. No właśnie, to może przedyskutujmy sobie takie emocje z punktu widzenia takiej typowej osoby, która nigdy w życiu nie słyszała o poliamorii czy niemonogami w ogóle. Na samym początku taka osoba może odczuwać poczucie winy. Może mieć przeświadczenie, że robi coś złego. Możemy czuć także, że zakochując się w drugiej osobie, zdradzamy tego naszego pierwszego partnera lub partnerkę. Możemy sobie mówić, nie powinienem tego czuć, że przecież jestem zakochany w pierwszej osobie, więc dlaczego pojawiło się to drugie uczucie? Możemy podawać wątpliwość nasz pierwszy związek i mówić sobie coś w stylu, być może tylko mi się wydaje, że kocham drugą osobę, albo pierwszą osobę. Tak, to dlatego, że kultura od nas wymaga, żebyśmy kochali tylko jedną osobę i w takiej sytuacji drugą odrzucili. Ja to w swojej książce, którą nadal piszę, nazywam Bridget Jones Dilemma. Dylematem Bridget Jones, od nazwy jednej z bohaterek popularnej komedii romantycznej, bo to właśnie komedie romantyczne są takim nieświadomym narzędziem, które kultura używa do tego, żeby wpajać nam takie przeświadczenie, że tego wyboru musimy wiecznie dokonywać. Częściej poddajemy pod taką wątpliwość uczucia do tej osoby, z którą jesteśmy dłużej. A to dlatego, że do nowych osób czujemy coś, co nazywa się NRE, New Relationship Emotions. Wtedy chemia w naszym mózgu działa nieco inaczej, mózg produkuje znacznie więcej oksytocyny, więc mamy takie przeświadczenie, że ta miłość jest głębsza, pełniejsza, że kochamy drugą osobę na zabój, nawet jeżeli jeszcze tak naprawdę wiele o niej nie wiemy. Zdarzają się takie sytuacje, w których trzeba wybrać jedną osobę, bo przykładowo żaden z partnerów nie jest otwarty na koncept poliamorii. Ale nie zawsze trzeba tego robić. Czasami są inne wyjścia, których istnienia wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Jest to pewna praca emocjonalna, żeby zrozumieć, co się z nami dzieje i że właściwie ten wybór nie jest konieczny. Można zamiast tego zmienić formułę swojego związku na niemonogamiczną, w której będziemy realizowali się emocjonalnie z tymi dwoma osobami. Tak, ale żeby wykonać taką pracę, to trzeba się najpierw doedukować. Jest to znacznie trudniejsze w sytuacjach, w których nie wiemy o istnieniu poliamorii. Wtedy automatycznie nie wiemy, czego szukać. Ale zakładam, że osoby, które nas słuchają, już co nieco o niemonogami wiedzą, już wiedzą, że są różne opcje. Ta świadomość już powinna być dla nich wystarczająca, żeby później pogłębić wiedzę za pomocą książek, podcastów właśnie, stron internetowych czy jakichś filmów. I na tym etapie wiedza ma służyć przede wszystkim nam samym. Nie gnajmy od razu do naszego partnera, żeby mu powiedzieć, że zakochaliśmy się w kimś innym, jeżeli sami jeszcze do końca nie rozumiemy naszych emocji i nie wiemy, co z nimi zrobić. Warto też przyglądać się innym osobom, które żyją w związkach niemonogamicznych, ponieważ niestety nie ma, jak do tej pory, dużo reprezentacji poliamorii, czy ogólnie różnych związków niemonogamicznych w książkach, serialach, czy też filmach. Łatwiej znaleźć takie osoby w internecie, które dzielą się swoimi refleksjami, swoimi sytuacjami, ale też trzeba pamiętać, że osoby poliamoryczne, jak wszystkie osoby, popełniają błędy, a i żeby uczyć się na błędach innych osób, trzeba już mieć dużą ilość wiedzy. Nie można tak po prostu wierzyć jakiejś osobie, którą przeczytaliśmy na forum internetowym. No dobrze. To załóżmy, że doedukowaliśmy się już. Wiemy, że są różne ścieżki, którymi możemy podążać. I teraz taką kolejną fazą, którą bardzo wiele osób może odczuwać, jest faza potencjalnego strachu. Wiąże się z zmianą formy związku bez wątpienia to, że musimy wykonać kolejny coming out przed rodziną, przyjaciółmi, w pracy i jako kolejny typ osoby nienormatywnej. Wiadomo, że zawsze ta reakcja może być negatywna. Tak, ale zanim jeszcze dojdziemy do sytuacji, w której reakcja przyjaciół czy rodziny może być negatywna, to pozostaje kwestia samego wyautowania się przed naszym partnerem.
Tutaj też może być mnóstwo strachu związanego z tym, jak on to odbierze. Czy będzie współdzielił te nasze oczekiwania, czy odmówi, albo być może pomyśli, że czujemy się niekomfortowo w tym związku. Albo po prostu, że chcemy zakończyć związek. I później poza przyjaciółmi, rodziną, poza tym partnerem możemy na przykład obawiać się, że utracimy pracę. To się zdarza w przypadkach, kiedy mamy konserwatywnego pracodawcę i nawet jeżeli na tym etapie wstępnym myślimy o trzymaniu naszego związku w sekrecie, nie myślimy o outingu, to wciąż może nam towarzyszyć ta obawa, że kiedyś informacja o naszej poliamorii zostanie ujawniona w jakiś sposób i że to negatywnie wpłynie na nasze bezpieczeństwo finansowe. W niektórych państwach zdarzały się przypadki, w których rodzice tracili prawo do opieki nad dziećmi, ponieważ sąd rodzicielski uznał ich typ rodziny za niemoralny, czy też niespełniający oczekiwań społeczeństwa. Tak, takie sytuacje najczęściej zdarzały się w Stanach Zjednoczonych. Tak więc widzicie, że strach czasami może być uzasadniony. To pozostaje kwestią bardzo indywidualną, czy powinniśmy się wyautować, czy nie, w jakim stopniu powinniśmy się wyautować. Z jednej strony są osoby, które są troszeczkę bardziej uprzywilejowane i nie są zależne od różnych konserwatywnych pracodawców, a z drugiej strony możemy znaleźć jakieś osoby, które mieszkają w niewielkich miejscowościach, czy wywodzą się z bardzo religijnych środowisk i dla nich ten outing może nieść inne konsekwencje. Te wszystkie czynniki muszą być wzięte pod uwagę. Takie ujawnianie się jest podobne do wychodzenia z szafy przez osoby homoseksualne, czy biseksualne, transseksualne, czy wszelakie osoby queerowe. Przy czym różnica jest taka, że żyjąc otwarcie w relacji niemonogamicznej, taką decyzję musimy podjąć wraz z osobami, z którymi jesteśmy w relacji, ponieważ jedno z nas może być gotowe na życie w sposób otwarty, ale inne osoby partnerskie już niekoniecznie. Tak, no i jest to jedna z takich granic, które bardzo często są omawiane i w związkach, i na potencjalnych randkach. Z jednej strony niektórzy z nas mogą czuć się przymuszeni do tego, żeby ukrywać swoją poliamorię przed światem, a z drugiej strony znaczna część osób może czuć się bardzo niekomfortowo, kiedy jest traktowana jako sekret, kiedy ktoś wymaga od nich, żeby nie autowali się przed światem, żeby pozostawali w ukryciu. Nakreśliliśmy już wszelakie przeciwstawności losu, które z pewnością napotykają osoby, które chcą żyć w relacji niemonogamicznej, ale warto też podkreślić pozytywne aspekty tego, że zmieniając swoją formułę związku, właściwie poczujemy się bardziej spełnieni w naszym życiu. Dlaczego mamy ograniczać się tylko do wyrażania miłości, swego afektu do jednego partnera, jeśli czujemy te rzeczy do więcej niż jednej osoby? Jeśli boimy się braku akceptacji ze strony przyjaciół czy rodziny, warto wziąć pod uwagę też, że ujawniając się i akceptując samego siebie, zwiększamy szanse na to, że z czasem nasza rodzina, nasz krąg przyjaciół zaakceptuje nas i to, w jaki sposób żyjemy. Ale też nie szukajmy na siłę akceptacji w oczach innych osób i nie uzależniajmy naszego własnego szczęścia od tego, czy ktoś jest w stanie zaakceptować, w jakiej formie związku już żyjemy, czy też nie. Jeżeli ktoś z naszych członków rodziny czy przyjaciół nie jest w stanie zaakceptować tego, że tworzymy taką rodzinę, a nie inną, to tak naprawdę nigdy naszym przyjacielem nie był przyjacielem jakiegoś wyobrażenia o nas samych, jakie miał w głowie, a nie nas, takimi jakimi jesteśmy. Oczywiście zgodzę się z Tobą, że otwarte mówienie o tym, że jesteśmy w związku niemonogamicznym jest dla nas dużo lepsze i jeśli tylko nie czujemy, że może nam coś bezpośrednio grozić w związku z tym, że się autujemy, to lepiej to zrobić, żeby nie czuć tej presji związanej z bezustannym ukrywaniem się, ponieważ ta presja później wpływa bezpośrednio na nasze samopoczucie, zwiększa współczynnik stresu, długoterminowo jest w stanie wpłynąć negatywnie na nasze zdrowie i to fizyczne i psychiczne, zwiększając ryzyko depresji. Poza tym dajemy społeczeństwu sygnał, że nie wstydzimy się nas samych i naszych wyborów i dzięki temu przyczyniamy się do normalizacji zjawiska i edukowania osób wokół nas. Tak, jest to dobre zarówno dla nas, jak i dla osób, z którymi żyjemy i jesteśmy w relacji, ponieważ możemy żyć otwarcie,
Możemy spotykać się na przykład z naszymi przyjaciółmi bez obaw o jakieś dziwne sytuacje, jak to w ogóle jest, a co między wami jest. Zawsze takie niedomówienia umniejszają tej naszej relacji z innymi osobami. Sprawiają poczucie, że ukrywamy kogoś, że ta osoba jest jakimś takim niewygodnym sekretem. Potencjalnie stwarza to problemy w tworzeniu długotrwałego związku. Często brak otwarcia przed tym światem właśnie wynika niekoniecznie z samego ryzyka związanego z jakichś zagrożeń, a z takiego wewnętrznego poczucia, że robimy coś złego. Nie oczekuj, że poliamoria będzie przyjęta przez wszystkich wokół ciebie z uśmiechem na ustach, jeżeli sam nie odrobiłeś pracy domowej i nie zaakceptowałeś samego siebie. Na tym poziomie, kiedy odkrywamy, że kochamy dwie osoby i rozważamy związek niemonogamiczny, to właśnie ta akceptacja samego siebie będzie najbardziej kluczowa. Mamy za sobą fazę, w której odkrywamy, że jesteśmy poliamorystami, dowiadujemy się, czym jest niemonogamia, edukujemy się, mija nam strach, pracujemy nad akceptacją i świadomością, że możemy być poliamorystami, podejmujemy decyzję, na ile chcemy się wyautować przed światem i następnym etapem będzie potencjalna dyskusja z naszym partnerem. Jak to właściwie zrobić? Jak zacząć taką dyskusję? Jak rozmawiać o tym, że chcemy zmienić formułę naszego związku i mieć relacje z więcej niż jedną osobą? Przede wszystkim należy sobie uzmysłowić, że jeżeli zdecydujemy się na zmianę formy związku z tej typowej monogamicznej na jakąkolwiek inną formę niemonogami, to tak naprawdę nasz związek przestaje w pewien sposób istnieć. Nie mówię tutaj o tym, że nie mamy już więcej emocji do naszego pierwszego partnera. Absolutnie nie. Chodzi o to, że dynamika w tym związku całkowicie się zmienia. Te wzorce kulturowe, z których korzystaliśmy wcześniej, niekoniecznie będą się sprawdzały w tej nowej relacji. Tak. To duża zmiana. I nasz partner wcale nie musi chcieć tego samego co my. Wchodziliśmy w związek na zupełnie innych zasadach, na zasadach relacji monogamicznej. Więc teraz, tak naprawdę zmieniając tą dynamikę, musimy poprosić ich na zgodę na życie razem od samego początku. W odpowiedzi możemy usłyszeć nie. Tak jak mówiliśmy, nie można zakładać od góry, że możemy kogoś zmienić, że możemy zmienić kogoś na siłę. Jednak możemy założyć, że ta pierwsza odmowa jest związana z tymi silnymi wzorcami kulturowymi, które wszyscy mamy w głowie i jest to taka automatyczna, nieprzemyślana odpowiedź. Możemy zapewnić naszego partnera czy partnerkę o naszym odczuciu, zapewnić im informacje, powiedzieć, wyjaśnić, jak rozumiemy poliamorię i poprosić o powrócenie do tego tematu i do dyskusji za jakiś czas. Jeżeli jednak i po tym czasie usłyszymy odmowę po raz kolejny, no to niestety musimy się z tym pogodzić. I tutaj tak naprawdę pozostają nam dwie opcje. Z jednej strony możemy zdecydować, że ten związek z naszym partnerem jest na tyle istotny dla nas, że decydujemy się zrezygnować z niemonogami i trwać w tym związku monogamicznym, który wcześniej stworzyliśmy. Drugą opcją jest taka sytuacja, w której uważamy, że ta nowo odkryta niemonogamia jest już tak dużym elementem naszego jestestwa, naszego stylu życia, sposobu życia, że nie możemy dalej trwać w tym monogamicznym związku. Jest jeszcze trzecia opcja, stworzenie związku typu monopoly, w którym jedna osoba decyduje się na pozostanie bardziej w relacji typu monogamicznego, a druga osoba na bycie osobą poliamoryczną. Jest to typ związku trudny do utrzymania i wymaga wiele inteligencji emocjonalnej od wszystkich stron i z pewnością poświęcimy temu zjawisku więcej czasu w kolejnych odcinkach. Tak, nie ma czwartych opcji. Nie ma mówienia, że jestem poliamorystą, tylko mój mąż o tym nie wie. Takie rzeczy nie sprawdzają się. Tak samo nie sprawdza się sytuacja, w której wymuszamy na naszym partnerze otwarcie na poliamorię. Czasami możemy to robić zupełnie nieświadomie. Może nam zależeć tak bardzo, że pchamy naszego partnera do zgody, a on z miłości do nas samych ostatecznie podejmuje decyzję, do której nie do końca jest przekonany. Jeżeli taka sytuacja się zdarza, to prędzej czy później
Prawdopodobnie wrócicie do monogami, raniąc po drodze kilka osób, albo wasz związek się rozsypie ze względu na natłok nowych problemów wynikających z tej nowej dynamiki. Tak. Jak wspominaliśmy, nie można nikogo zmienić na siłę. Jest to generalna zasada, nie dotyczy tylko sposobu tworzenia związków czy bycia w relacji. Nie wyklucza to jednak edukowania się, edukowania innych i obalania mitów. Pamiętajmy, że jest to temat trudny i te wzorce kulturowe, które mamy w głowie, są bardzo mocne i mogą sprawić, że nasz partner czy partnerka zareagują bardzo negatywnie. Mogą zakładać na przykład, że już ich nie kochamy, że czegoś nam brakuje, że jesteśmy niezadowoleni z jakiegoś aspektu naszego życia, na przykład życia seksualnego i że ogólnie są dla nas niewystarczający, dlatego szukamy kolejnej osoby. Warto zadbać o to, żeby przed taką rozmową nasz partner czy partnerka byli przekonani, że nasza sytuacja jest na tyle dobra, żeby te negatywne myśli się nie pojawiły. Ale jeżeli to jest prawda i jeżeli szukacie nowej osoby, chcecie stworzyć nowy związek dlatego, że widzicie w tym sposób na rozwiązanie waszych problemów w tym pierwszym związku, to robicie to źle. Pamiętajcie o tym, że poliamoria czy niemonogamia w ogóle sprawdza się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wszelkie problemy z poprzednimi partnerami są rozwiązane. Jeżeli chcecie zacząć zupełnie nową formę tworzenia związków, to upewnijcie się, że nie zmagacie się z żadnymi innymi kłopotami, które mogłyby utrudnić to zadanie. Można dojąć słowami, że zmieniliśmy formułę naszego związku nie dlatego, że coś nam brakowało, tylko dlatego, że właśnie tej miłości było pod dostatkiem. Zatem w tej sytuacji, kiedy chcemy zmienić formułę naszego związku z obecnym partnerem, możemy porozmawiać bezpośrednio w tym momencie, w którym czujemy się dobrze, albo innym sposobem jest zacząć jakoś bardziej subtelnie, na przykład obejrzeć film czy serial, w którym pojawia się historia związku niemonogamicznego, żeby był to punkt wyjścia do dyskusji na ten temat. Można także podsunąć jakąś książkę, czy jakiś artykuł, czy też podcast. Jeżeli wasz partner reaguje odmową, to nie negujcie tej reakcji. Zaproponujcie być może, że wrócicie do tematu za 2 tygodnie, za tydzień, czy nawet jutro. Już nawet te kilka dodatkowych godzin może drastycznie zmienić ich reakcję. Przygotujcie się na odpowiadanie na wiele pytań na temat tego, jak widzicie poliamorię, dlaczego podejmujecie tą decyzję, czy chcecie podjąć tą decyzję na temat zmiany formy relacji i wiele innych rzeczy, które trudno jest nam teraz przewidzieć. To właśnie dlatego ta pierwsza faza autoedukacji była przeprowadzona na samym początku i była przeprowadzona samotnie. Dzięki wiedzy, którą wtedy zdobyliście, możecie teraz spokojnie, klarownie wypowiedzieć swoje oczekiwania wobec związku i odpowiedzieć na wszelkie pytania waszego partnera, czy też uspokoić jego potencjalne obawy. Partnerzy dopiero zaczynają randkowanie jako niemonogamiści. Dobrze jest dokładnie określić reguły, na jakich mogą to robić i omawiać regularnie uczucia, jakie się pojawiają w ostatnich dniach. Na przykład możecie się umówić na regularne rozmowy, dzielić się spostrzeżeniami, tym momentami, w których czuliście się niepewnie, co możecie zrobić razem, żeby tę niepewność rozegnać. Możecie dzielić się tym, kiedy czuliście się dobrze. Możecie modyfikować te reguły ustalone wcześniej. Można dodawać, odejmować nowe. Wszystko to, żeby utrzymać to poczucie pewności relacji między wami. Jeśli któryś z was umawia się na przykład randkę z kimś dodatkowym, ważne jest i odpowiedzialne jest, żeby informować taką osobę o typie relacji między wami, żeby też tę osobę uwzględniać w tworzeniu zasad w przyszłości na temat waszych relacji. Co nie jest okej, a co bardzo często się zdarza, to takie sytuacje, w których nasz partner nie do końca jest przekonany do niemonogami, ale decyduje się, że możemy spróbować.
Wyjdzie to wyjdzie, nie wyjdzie to wrócimy do naszego monogamicznego związku ponownie. Dlaczego nie jest to dobre? Dlatego, że nie możemy zakładać, iż kiedy jedna osoba poczuje się zagrożona, poczuje się niepewnie, bądź będzie chciała zakończyć ten eksperyment z niemonogamią, to nikt inny nie zostanie zraniony. Jesteśmy już wtedy w związkach z innymi osobami i ich emocje również powinny być brane pod uwagę. Inaczej możemy wyrządzić sporo szkód emocjonalnych. To tak zwane prawo weta, kiedy jeden z partnerów jest w stanie zakończyć w każdym momencie relację swojej pary. W tym wypadku również wymagając od niego powrotu do monogami. A w związku z tymi zasadami, o których wspominałeś, im więcej będziemy ich tworzyli, tym trudniej będzie nam znaleźć kogoś, kto zechce wejść w taką dynamikę, odnaleźć się w niej. Często zdarza się, że osoby, które zaczynają związek niemonogamiczny, tworzą ogrom tych zasad po to, żeby poczuć się w nowej dynamice, w nowej relacji względnie bezpiecznie. Z czasem część z nich porzucamy, także ostatecznie zostajemy z jedną, dwoma, czy w ogóle bez żadnych zasad. Możemy sobie tworzyć ich nieskończoną ilość, tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Ale pamiętajmy, że zawsze musimy informować naszych przyszłych partnerów, czy nasze radki o tym, jakie zasady są dla nas istotne, jakie zasady panują w tej relacji, którą tworzymy. Więc jeżeli będziemy mieli ogrom tych ograniczeń, to tak naprawdę nikt nie będzie chciał wejść w taką relację. Szczególnie jeżeli tworzymy ograniczenia w dwójkę, bez uwzględnienia potrzeb tej nowo poznanej osoby. Być może dlatego w naszym związku praktycznie reguł nie ma, a nawet jeżeli by jakiekolwiek miały powstać, to nigdy byśmy nie pomyśleli o tym, żeby tworzyć je bez uwzględnienia wszystkich osób z polikuły. To zjawisko, o którym wspomniałeś, tak zwany przywilej pary, couples privilege, to jest sytuacja, kiedy ta początkowa para monogamiczna podejmuje decyzję za wszystkich ewentualnych potencjalnych partnerów. Ten przywilej pary może być bardzo nieetyczny albo gdzieś w skali szarości. Ten bardzo nieetyczny jest wtedy, kiedy jest sobie para, która wspólnie ustala coś między sobą i nie informuje pozostałych partnerów o tych postanowieniach, a później egzekwuje i tak ich realizację od wszystkich wokół. Na przykład chłopak i dziewczyna tworzą triadę, czyli związek emocjonalny 3 osób i decydują między sobą, że czas spędzany z tą trzecią osobą może być spędzany tylko i wyłącznie, kiedy wszyscy są razem, w trójkę. Ale nie mówią o tym tej osobie. Ta osoba, korzystając z wolnego czasu, proponuje wyjście do kina jednemu z nich, później wyjście do restauracji drugiemu z nich, ale ciągle spotyka się z odmową bez konkretnych przyczyn, bez podawania konkretnych powodów dlaczego. W pewnym momencie wpływa to na jego poczucie bezpieczeństwa w związku, zaczyna się zastanawiać, czy robi coś złego, czy nie przekracza gdzieś jakichś granic i ostatecznie oddala się od partnerów. Kolejnym przykładem jest, kiedy osoba A i B wspólnie ustalają zasadę, że wszelakie inne relacje będą odbywały się poza ich domem. I w momencie, kiedy osoba A zaczyna relację z osobą C i nie informuje o tej zasadzie, na przykład osoba C chce spędzić czas w domu osoby A, spotyka się z odpowiedzią negatywną. Ponieważ osoba C nie została poinformowana o tej regule, to może negatywnie wpływać na to, jak się czuje. Może zaczynać podejrzewać, że coś jest nie tak, tak? Tak. Jeśli dostaje odpowiedź negatywną lub jakieś wymówki, dlaczego ta relacja nie może mieć miejsca w domu osoby A, no to podminowuje zaufanie do tej pierwszej osoby i widzimy, że jest to traktowanie kogoś w sposób przedmiotowy i jest to coś nieetycznego. W skali szarości ten przywilej pary jest, kiedy pierwsza para A i B tworzy reguły i tylko informuje osobę C o ich istnieniu, ale osoba C się na to zgadza. Dlaczego jest to strefa szarości, skoro zgodził się
na takie zasady. No, dlatego, że jest to przykład skrajnej hierarchiczności. Trzecia osoba otrzymuje informację: dostosuj się albo odejdź. I często chce się dostosować, ponieważ tak bardzo kocha jednego z partnerów bądź parę. I zgadza się pośrednio pod przymusem. Być może nawet czuje się i na początku komfortowo w tej dynamice, w tej sytuacji. Ale długoterminowo taki związek nie ma szans na przetrwanie, ponieważ odpowiedzialność za rozwiązywanie wszystkich problemów jest tylko i wyłącznie po jednej stronie. I potrzeby emocjonalne jednej i drugiej strony nie są traktowane na równi. Niezależnie od tego, ile tych reguł jest i jakie one są, najważniejsza jest ta o ciągłej komunikacji i rozmowie o wszystkich ważnych sprawach między wszystkimi partnerami w relacjach. I mówimy tutaj o wszystkich przypadkach, nie tylko te, które dotyczą współdzielenia seksu czy spędzania razem wolnego czasu. Warto wziąć pod uwagę scenariusz wspólnego mieszkania, współdzielenia finansów, czy pracy, czy spędzania razem wakacji, wychowywania dzieci, czy w ogóle posiadania dzieci, jeśli jeszcze ich nie ma w związku. Ja bym zaproponował takie ćwiczenie. Ono jest dobre i dla tych osób, które myślą o otwarciu związku emocjonalnie, i dla tych, które już są w związkach poliamorycznych, ale jeszcze nie do końca rozmawiali o wszystkich scenariuszach. Usiądźcie razem ze swoim partnerem, weźcie po kartce papieru i narysujcie taką tabelkę złożoną z 3 kolumn. W jednej kolumnie będziecie zapisywali rzeczy, które są dla was absolutnie najważniejsze w związkach. W drugiej, które są dość istotne, ale jesteście gotowi na podjęcie dyskusji z waszym partnerem. I w trzeciej takie, o których nie dbacie, nie zależy wam. Wypiszcie tam wszystko, co przyjdzie wam do głowy. Czyli może to być na przykład posiadanie lub nieposiadanie dzieci, zamieszkanie razem, osobno, wspólnie przez jakiś określony czas w przeciągu miesiąca, tygodnia czy jakkolwiek inaczej, ale kwestia mieszkania. Kwestia posiadania finansów, wspólnie lub osobno. Kwestia autowania się przed rodziną, przyjaciółmi. Stosowanie hierarchii w poliamorii bądź poliamorii niehierarchicznej. Podejście do kwestii metamor, czy chcemy poznawać partnerów naszych partnerów, czy tworzyć taką relację bardziej w stylu de base Gontel. Oczekiwania seksualne, i to nie tylko i wyłącznie nasze, ale też względem naszego partnera, czy powinien na przykład stosować zawsze zabezpieczenie w przygodnym seksie z innymi osobami. Oczekiwania w kwestii ekspresji miłości, oczekiwania na temat wspólnego spędzania wakacji i wiele innych rzeczy. Później porównajcie te wasze wyniki, ewentualnie edytujcie tabelkę tak, żeby uwzględnić te kwestie, które pominęliście, a które wypisał wasz partner, i przedyskutujcie różnice. Omówiliśmy sytuację, kiedy istniejąca para chce zmienić formułę swojego związku, ale są też i osoby, które w tym momencie są singlami, ale już wiedzą, że chcą tworzyć związki w sposób niemonogamiczny. Jakie kwestie powinny takie osoby sobie przemyśleć? Myślę, że tutaj sytuacja jest dużo łatwiejsza. Że jedyną taką kwestią, o której moglibyśmy porozmawiać, to kiedy się wyautować jako osoba poliamoryczna. I są właściwie 2 podejścia do tego tematu. Jedni wolą robić to już po kilku randkach, kiedy wiedzą, że jest jakaś szansa na stworzenie relacji, kiedy tworzą jakąś więź emocjonalną z drugą osobą i wtedy się autują. Ja osobiście jestem bardziej zwolennikiem tego, żeby mówić o tym już na pierwszej randce, albo nawet i przed tą pierwszą randką. Osobiście na każdym portalu randkowym mam zapisaną informację, że jestem poliamorystą w opisie profilu i lubię również wtrącić to gdzieś w pierwszych zdaniach, czy w pierwszej rozmowie, którą mam z daną osobą, ponieważ nie wszyscy czytają ten opis profilu. To nie jest robione po to, żeby z naszej poliamorii tworzyć całą tożsamość naszej osoby, ponieważ wszyscy jesteśmy czymś więcej niż tylko poliamorystami naturalnie. Ale jest to pewna forma zabezpieczenia przed taką sytuacją, w której później dochodzi do pierwszej randki i okazuje się, że osoba, z którą się spotykamy, jest negatywnie nastawiona do niemonogami, co może owocować jakimiś negatywnymi komentarzami. Również zwyczajnie zaoszczędzamy nieco czasu w ten sposób.
Tak, jak już mówiliśmy wiele razy, nie ma co się nastawiać, że kogoś zmienimy, szczególnie jeśli poznajemy dopiero co nową osobę. Trzeba również się przygotować na różne pytania, typowe pytania o poliamorię, które się powtarzają i które znamy już z wielu sytuacji. Chyba że szczęśliwie trafimy na osobę poliamoryczną. Wtedy jest sytuacja idealna. Wiesz, to też jest pytanie, czy powinniśmy chodzić na randki wyłącznie z poliamorystami, czy też powinniśmy być otwarci na osoby, które są monogamistami, ale otwartymi na eksperymentowanie z poliamorią, czy otwartymi na zmiany trybu życia na taki poliamoryczny. Jeżeli skupimy się tylko i wyłącznie na poliamorystach, to wtedy szanse na przetrwanie tego związku są znacznie większe, ponieważ osoby monogamiczne, chcące spróbować czegoś nowego, często po jakimś czasie odkrywają, że to nie jest dla nich, że problemy związane z poczuciem zazdrości, czy że problemy związane z potrzebą komunikowania wszystkiego po prostu ich przerastają, tak? Albo takie osoby źle interpretują poliamorię i uważają, że jest to związek, w którym konsens się nie liczy, że wszystko jest dozwolone, uczucia innych nie mają za dużego znaczenia. Ale oczywiście nie jest to zasada. I tutaj mamy świetny przykład w naszym własnym domu. Jesteśmy w związku z Willem, z naszym partnerem, już 4,5 roku i Will wcześniej nie określał się jako osoba poliamoryczna, był monogamistą, a teraz już nie wyobraża sobie życia w tej monogamii. Tak. W randkowaniu z wyłącznie poliamorystami trzeba brać pod uwagę to, że ten krąg osób się drastycznie zmniejsza, ale jeśli spojrzymy na portale randkowe w Buenos Aires, czy Madrycie, czy Nowym Jorku, możemy mieć wrażenie, że takich osób jest pełno. I że znalezienie kogoś do randkowania nie będzie żadnym problemem, ale jeśli wyłączymy z tej grupy osoby, które jako poliamorię rozumieją tylko relacje otwarte, kiedy wykluczymy osoby, które rozumieją poliamorię pod innym względem, na przykład pod względem hierarchicznym, którego my na przykład nie praktykujemy, to w rzeczywistości ta grupa osób się pomniejsza. I oczywiście standardowy współczynnik, czy ta osoba jest dla nas atrakcyjna i czy tej osobie my się podobamy. Na koniec zostanie wyłącznie kilka osób i kilka profili. Dokładnie. Podsumowując, jeżeli chcemy zmienić formę naszej relacji z monogamicznej na jakąkolwiek formę niemonogamii, a jesteśmy już w związku z jakimś partnerem, to pamiętajmy o tym, że żeby podjął on jakąkolwiek decyzję na temat tego, czy jest w stanie się odnaleźć w tej dynamice bądź nie, potrzebuje on najpierw jakichś informacji. Bądźmy więc cierpliwi i informatywni, a na początku sami doedukujmy się, żeby móc w ogóle takie wiadomości naszemu partnerowi przekazać. Natomiast kiedy jesteście singlami i chcecie związać się z innymi osobami poliamorycznymi, nastawcie się na dużo cierpliwości, na dużo prób. Przede wszystkim miejcie to uświadomione bardzo dobrze, jakiej formy związku oczekujecie od swoich partnerów. W jakich kwestiach możecie iść na ustępstwa, jakie kwestie są dla was kluczowe i to wszystko po to, żeby czuć się w relacji spełnionym. Zanim zakończymy, zapraszamy was do komentowania. Możecie to robić bezpośrednio pod filmem, jeżeli oglądacie nas na YouTubie, bądź też wysyłać do nas maile na polyampampam@gmail.com w przypadku, gdy słuchacie nas na Spotify. Piszcie o tym, o czym chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach, a także dzielcie się z nami wrażeniami na temat poprzednich audycji. Pod poprzednim filmem mamy komentarz od Konrada, który pyta o zestawienie długości trwania związków niemonogamicznych i monogamicznych. Tak, takie badania przeprowadzała Marta Koppi w Stanach Zjednoczonych. Wskazują one na to, że związki niemonogamiczne, niehierarchiczne trwają średnio 8 lat. Te hierarchiczne nieco krócej, około 5 lat. Natomiast jeżeli chodzi o badania na temat długości związków monogamicznych, to jedyne do jakich dotarłem są z Wielkiej Brytanii.
To jest z 2014 roku, są najczęściej rozpowszechniane w internetach i mówią o średniej długości trwania związku 2 lat i 9 miesięcy. Nie uważam osobiście, żeby były one trafne, ponieważ uwzględniają one również nastolatków. A jak wiadomo, nastolatkowie tworzą związki znacznie krótsze. Żeby to jakoś zestawić z badaniami Marta Koppa, proponuję badania z Wielkiej Brytanii również, ale z 3 lat później, czyli z 2017 roku, w których ankietowano osoby w wieku 20 lat i więcej. Z nich wynika, że średnia długość trwania związku monogamicznego to około 4 lat. Dziękujemy za to pytanie i zapraszamy Was wszystkich do aktywności pod filmem. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!